Nazywam się Anna Tomaka, jestem z Polski. Mam 2 Sonety 2, czyli 2 implanty. I pierwszy procesor dostałam w 2007 roku, a w 2011 dostałam drugi procesor. O nie, to jest bardzo trudne pytanie, ale myślę, że najbardziej lubię dźwięk ptaków. Pierwszy raz o implantach ślimakowych dowiedziałam się, dokładnie pamiętam, w 1992 roku. To moja mama przeczytała artykuł o wszczepieniu pierwszego implantu w Polsce przez profesora Skarżyńskiego. Ale jeszcze o tym nie myślałam, bo bardzo dobrze słyszałam w aparatach, ale później zaczęłam tracić słuch i podjęłam decyzję o wszczepieniu implantu. Przed decyzją miałam spotkanie z panią, która pięknie opowiedziała o możliwościach implantu i zdecydowałam się na wszczepienie implantu. Zdecydowałam się na wszczepienie implantu, bo traciłam słuch i aparaty nie pomagały, a chciałam żyć normalnie w swoim świecie, w świecie osób słyszących i nie chciałam tracić z nimi kontaktu. Teraz moje życie z implantami jest o wiele lepsze. Świetnie słyszę. Dzięki temu, że mam 2 implanty i 2 procesory, słyszę stereo i moje życie jest po prostu fajniejsze. Tak, przed decyzją o wszczepieniu implantu miałam takie spotkanie z panią, która opowiadała o historii, o tym, jak sama zaczęła lepiej słyszeć dzięki implantom. I ona mnie przekonała do tego, żebym zdecydowała się na operację i to była bardzo dobra decyzja. Fajniej jest opowiedzieć innym, że implant i procesor mowy to jest świetne rozwiązanie dla osób, które straciły słuch i cieszę się, że mogę innym opowiedzieć moją historię i może moja historia zachęci do tego, żeby podjąć taką decyzję o wszczepieniu implantu, że w jakiś sposób mogę im pomóc w podjęciu decyzji o tym i po prostu fajnie jest wciąż dobrze słyszeć. Po pierwsze podkreślam, że to jest indywidualna decyzja. Każdy musi sam zdecydować, ale warto być otwartym na taką możliwość, bo posiadanie implantu poprawia jakość słyszenia mimo wszystko. Nie traci się tego kontaktu z rzeczywistością, z ludźmi, z otoczeniem, z dźwiękami i fajnie jest słyszeć. Pierwszy taki dźwięk, którego wcześniej nie słyszałam w moim otoczeniu, to był dźwięk tykającego zegara. Zastanawiałam się, co to jest, nie mogłam zlokalizować i musiałam zapytać się mojego męża, o co chodzi, nie? A on mówi, że to jest zegar tykający. Ja tego tykającego zegara wcześniej nie słyszałam i to było takie wow, słyszę zegar. Także tak, to było takie jedno. A drugie to lepiej słyszałam płacz mojego dziecka, bo pierwszy implant dostałam, jak miałam 5-miesięczne dziecko i mogłam usłyszeć jej płacz w nocy i przyjść do niej, ją przytulić.
Cieszę się bardzo, że mam implanty i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Fotografia to moje hobby, ale dzięki fotografii miałam możliwość zrealizowania projektu fotograficznego „Nie mów do mnie głucha”, w trakcie którego spotkałam kilka osób, które też noszą implanty. I to było bardzo dla mnie ciekawe doświadczenie, bo z jednej strony historia każdego z tych bohaterów jest inna, a łączy nas to samo, że chcemy dobrze słyszeć, chcemy żyć wśród ludzi normalnie słyszących i dzięki temu, że możemy słyszeć dzięki implantom, jesteśmy szczęśliwsi.